Dzień dobry, hamburger. Czym jest dla Was? Teoretycznie każdy go jakoś tam sobie kojarzy. Dla jednych to taka kanapka z mięsem na szybko, typowy fast food, jedzenie przygotowane niczym na taśmie produkcyjnej w fabryce, a dla innych to niemalże sztuka i przysmak z najbardziej wyszukanych składników. Myślę, że zdecydowanie warto spróbować, warto jeść dobre hamburgery. Warto też zrobić je samodzielnie. A jeśli nie macie doświadczenia w przygotowaniu hamburgerów albo macie co gorsza złe doświadczenie, koniecznie zobaczcie ten film. Opowiem o najczęstszych błędach, pokażę Wam podstawowe zasady dobrego przygotowania burgera, tak od podstaw. Mięso będzie nie tylko soczyste, ale i będzie miało odpowiedni kształt i rozmiar. No i tutaj ci, którzy przy tym polegli, będą wiedzieli, o czym mówię. No a bułka będzie odpowiednio ciepła i genialnie chrupiąca. Będą też oczywiście dodatki, sosy łatwe i szybkie w przygotowaniu. Czyli będzie burgerowy sukces, będzie pysznie. Zapraszam Was na film. Zaczynam tradycyjnie od składników. Co będzie potrzebne? Wiadomo, mięso wołowe. Jakie? Polecam Wam albo antrykot, albo karkówkę. Dlaczego akurat takie części? Dlatego, że jeśli chodzi o wołowinę, są one najbardziej popularne, najbardziej łatwo dostępne, a oprócz tego mają odpowiednią ilość tłuszczu, czyli między 15 a 20%, bo mięso, z którego będziecie przygotowywali burgery, nie może być suche, bo wtedy te burgery będą też suche i nie będzie się je przyjemnie jadło. Najlepsze mięso to również takie, które jest w jednym kawałku, a to z uwagi na to, że wtedy macie pewność, co to jest za mięso, że nie ma tam jakichś innych dodatków z innych partii wołowiny, które są suche albo są zbyt tłuste. Większość sklepów oferuje taką usługę zmielenia mięsa na miejscu, także jeśli nie macie w domu maszynki, która by to za Was zrobiła, poproście sprzedawcę w sklepie. Jaka ilość mięsa? Ja przeważnie używam 100 g surowej wołowiny do wykonania jednego burgera, czyli jeśli macie 200 g to 2 burgery, jeśli 300 to 3. Jak się domyślacie, u mnie będą 3. Bułki, no te powiem Wam szczerze, najlepiej jest kupić gotowe w sklepie i one się bardzo dobrze sprawdzają. Kiedyś przy okazji dla Was też nakręcę film, jak takie bułki upiec, ale skoro ma być na szybko, to polecam Wam takie kupowane w sklepie. Co jeszcze będzie potrzebne? Myślę, że taką klasyką, jeśli chodzi o hamburgera, jest na pewno plasterek pomidora i sałata. No i koniecznie, jak dla mnie, sosy. Ja dzisiaj zaproponuję Wam dwa sosy. Pierwszy to będzie awokado z czosnkiem i jogurtem, a drugi to będzie, myślę, że taka klasyka burgerowa, ale tym razem u mnie w formie sosu, bardzo wygodnego, bo dzięki temu będzie się łatwiej jadło. To są ogórki, cebula i musztarda. Do przyprawienia mięsa będę używać tylko soli i pieprzu i nic więcej. Dlaczego? Dlatego, że jeśli naprawdę lubicie wołowinę, to zostawcie ten smak wołowiny w burgerze. Nie dodawajcie do niego cebuli mielonej, czy czosnku, czy jakichś innych dodatków, dlatego że w tym momencie już to nie będzie ten oryginalny, fajny burger, tylko będzie już jakiś taki udziwniony, ulepszony, może nawet trochę na siłę. Także sól, pieprz w zupełności wystarczy i jeszcze tutaj jest 1 łyżka tłuszczu do smażenia. Potem Wam powiem, jak go będę używać w sposób, który spowoduje, że tego tłuszczu nie będzie aż tak dużo na patelni. Zresztą 1 łyżka, jak na tyle burgerów, to sami przyznacie, że to nie jest dużo. A co jeszcze będzie potrzebne? Zdecydowanie deska, papier do pieczenia, nóż, pędzelek do smarowania, coś do obracania na patelni burgerów, widelec, wyciskarka do czosnku. No koniecznie muszą być patyczki do przebicia hamburgerów. U mnie, jak widzieliście, mięso było niemielone, więc muszę zmielić mięso. Najlepiej by było, gdybyście mielili na takich dużych oczkach, miska i 2 patelnie.
Przy przygotowaniu hamburgerów bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności przygotowania składników. Jak się pewnie domyślacie, mięso kładzie się na samym końcu, kiedy bułka jest podpieczona, sosy są przygotowane i wszystkie inne dodatki są już w plasterkach gotowe do położenia na mięsie. Dlatego mięso czeka, bułka czeka, a ja zabieram się za przygotowanie sosów. Zacznę od takiego klasycznego sosu, który właściwie myślę, że się idealnie sprawdza zamiast plasterków, ogórka i cebuli i jeszcze dodatku musztardy, bo to po prostu będzie ich mieszanka. A jak to zrobić? Wystarczy ogórka pokroić w drobną kostkę, podobnie z cebulą, również w drobną kostkę. Pokrojonego ogórka i cebulę przekładam do miseczki, dodaję musztardę, mieszam to wszystko ze sobą i pierwszy sos już jest gotowy. Prawda, że prosty? To zabieram się za drugi. Awokado przekroiłam na pół, wyjmuję pestkę, wyjmuję miąższ i rozgniatam go widelcem. Do tego przeciskam przez wyciskarkę czosnek, dodaję jogurt, dodaję odrobinę soli, wszystko ze sobą mieszam. I tak oto drugi sos, mój ulubiony zresztą, już też jest gotowy, więc mogę zabierać się za mięso. Mięso kroję na mniejsze części i takie mięso również możecie posiekać nożem, jeśli macie ochotę. Pamiętajcie, że im większe kawałki tego mięsa, tym lepsza potem struktura całego burgera. Ja go kroję wzdłuż po to, żeby mi się go wygodniej mieliło w maszynce. Tak wygląda mięso po jednokrotnym zmieleniu i absolutnie nie mielcie dwa razy, bo to ma być smażony burger, a nie pasztet albo smażona papka. Jeszcze raz, duże kawałki to lepsza struktura samego burgera po usmażeniu. Ponieważ za chwilę wezmę się za formowanie burgerów, to już jest dobry moment, żeby zacząć rozgrzewać i przypiekać bułki. Rozgrzewam palnik na małej mocy kuchenki, tak około 1/3 i kładę przekrojone bułki na patelni, tą środkową, wewnętrzną częścią do patelni. Jeśli zastanawialiście się, po co mi papier do pieczenia przy burgerach, no to zaraz się dowiecie. Taki papier najpierw podzielę na mniejsze części, czyli najpierw składam go na pół, przecinam na złożeniu, potem składam jeszcze na 3 części, znowu przecinam i w ten sposób otrzymuję 6 kawałków. I już zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak przydatne są takie kawałki, a ja zabieram się za formowanie kotletów. I teraz uwaga, takiego mięsa nie powinno się długo wyrabiać, a już szczególnie do takiego wyrabiania nie powinno dodawać się soli. Dlaczego? Otóż sól rozpuszcza niektóre białka surowego mięsa i taki kotlet nie będzie miał tej charakterystycznej kruchości i struktury dla burgera, będzie natomiast takim zwykłym, zwartym kotletem. Takiego kotleta po prostu możecie posolić już po przygotowaniu, po usmażeniu i tak Wam też polecam, żebyście zrobili. Za to jeśli lubicie, to spokojnie możecie teraz dodać pieprzu. I tak jak Wam mówiłam, nie wyrabiam długo mięsa, bo nie ma takiej potrzeby. Formuję z niego bardzo płaskie burgery o średnicy około o 1/4 większej niż same bułki. Dlaczego? Bo podczas obróbki termicznej mięso znacznie będzie się kurczyć i nie dość, że się skurczy, to jeszcze zrobi się grubsze. Także te kotlety powinny być płaskie i duże. Może Wam się oczywiście wydawać, że te burgery są za duże, niewspółmiernie za duże jak na takie małe bułki. Ale podczas smażenia, co za chwilę zobaczycie, te kotlety się skurczą i zrobią się wyższe. Dlatego bardzo ważne jest, aby były bardzo płaskie i bardzo duże. I jeszcze możecie zastosować taką jedną sztuczkę, mianowicie zrobić na środku palcami po prostu takie wgłębienia. Trochę to zapobiegnie ich takiemu mocnemu skurczeniu się. No to co? Ja właściwie mogę się zabierać za rozgrzewanie patelni. Patelnię rozgrzewam na maksymalnej mocy kuchenki i kolejna moja sztuczka to smarowanie tej zewnętrznej części kotleta odrobiną tłuszczu.
Dzięki temu, że posmarujecie je z wierzchu tłuszczem, nie przywrą do bardzo gorącej patelni, a jeżeli chodzi o dalsze smażenie, no to nie martwcie się, już z tej wołowiny wytopi się odpowiednio dużo tłuszczu, żeby można było przewrócić na drugą stronę. No ja teraz muszę zaczekać, aż się maksymalnie rozgrzeje patelnia. Patelnia już jest bardzo gorąca i teraz zobaczcie, jak praktycznym okazuje się być kawałek papieru, bo na tym kawałku papieru mogę spokojnie przełożyć mięso, tą posmarowaną tłuszczem częścią do patelni. Pamiętajcie, aby zaraz po przełożeniu mięsa na patelnię zmniejszyć moc do około 3/4 albo nawet i do połowy. To zależy, jak mocno chcecie mieć przypieczone mięso. Ja zmniejszam do 3/4, bo lubię, jak ono jest takie mocno przypieczone. I teraz jak długo smażyć? No słuchajcie, jeśli chcecie mieć takie krwiste mięso, po około 2,5 do 3 minut z każdej strony. Jeśli średnio wysmażone, i myślę, że takie jest najlepsze z taką różową w środku cienką warstwą, około 4 minuty z każdej strony. A jeśli chcecie mieć takie bardzo mocno wysmażone, to nawet 6 minut. Z tym, że pamiętajcie, aby wtedy zmniejszyć moc kuchenki do połowy, bo się Wam po prostu spalą. Pamiętajcie również, aby pod żadnym pozorem takiego burgera podczas smażenia nie dociskać na patelni, bo nie spowoduje to nic dobrego. Na pewno nie będzie on bardziej płaski albo większy, tylko po prostu będzie suchy, a przez to przestanie być dobry. Wyciśniecie po prostu z niego całą jego soczystość. Burgery dochodzą, bułki są już idealnie chrupiące. Zobaczcie, mają złotą powierzchnię. Także zabieram się za szykowanie, bo za chwilę trzeba będzie zdejmować mięso już z patelni. To tak, najpierw zaczynam od sosu. Na to musi być sałata i już możemy układać burgery. Teraz na wierzchu plasterek pomidora, jeszcze odrobinę sosu i proszę bardzo, prawie gotowe. Ja sobie jeszcze pozwolę przekuć je wykałaczką. Będzie o wiele łatwiej je jeść. Na samym początku filmu obiecałam Wam, że będzie pysznie. Czy jest? Musicie sami sprawdzić. Teraz nie macie już żadnej wymówki, że nie wiecie, jak zrobić hamburgera, bo macie wszystko krok po kroku w tym filmie. Więc pozostaje mi tylko życzyć Wam smacznego i do zobaczenia.